Piękny świat, a w nim jeden cel: zbudować ogromną osadę, w której każdy mieszkaniec ma własny dom. Dzielnica kwitnącej wiśni skończona. Już tam nie ma nic kompletnie do zrobienia, więc pora to jakoś uczcić. Mam na szczęście fajerwerki. I bum. O, ładne. W sumie pewnie w nocy lepiej by to wyglądało, ale nie ma tragedii. Fajnie. Pora przejść się po dzielnicy, zobaczyć jak wygląda. Postawiłem też cały ten płot taki, a raczej murek, no i dodałem takie drzwi. Na początku myślałem, żeby zostawić tutaj po prostu wolne przejście, ale tak pomyślałem, niech to będzie takie spokojne zacisze, gdzie czas toczy się całkowicie inaczej. No i są też i pszczółki. Wszystko już ładnie udekorowane. Tutaj jest taka ścieżka do tyłu tego domu z takimi kwiatkami i jest tutaj piecyk. No i drzewo, które dość krzywo wyrosło, ale już je tak zostawię. Co ta pszczółka? Okej, zauważyłem, że te pszczółki lubią się tak kręcić w jednym miejscu, ale okej, niech będzie i tak. Tutaj staw. Puściłem tutaj ocelota, którego znalazłem, albo aksolota, już nie pamiętam jak on się nazywał, ale gdzieś popłynął. Tam w dziurę. Tam jest taka jaskinia chyba jakaś, albo jakaś głębsza dziura i on gdzieś tam sobie został. Więc będę musiał poszukać nowego, żeby dodać, no bo ten już raczej nie wróci. Już nie wrócił od bardzo dawna zresztą. Tutaj jest taki mały stolik, powiedzmy piknikowy. No, latarenek to mi sporo poszło na tą całą dzielnicę, ale przynajmniej nic mi się tutaj już nie pojawia, bo jedną burzę już przeżyłem i nic nie wyskoczyło, więc fajnie. No i tak, i tutaj z tyłu tego domku też jest taki piecyk, żeby miał w czym palić, tylko ojoj, coś tu się wydarzyło nie tak. Ale dobra, powiedzmy, że nie spalę tego drzewa. Wszędzie takie kwiatki ozdobne. No i oczywiście cały tutaj ogród. Jeszcze postanowiłem tutaj w środku zasadzić jedno drzewo, żeby trochę zakryć, bo tutaj było takie puste strasznie. No i też dodałem tutaj ul, z którego coś cieknie w ogóle. Bo to miód. Tak, no tak, bo udało mi się z jednego takiego ula wytrzasnąć miód. Fajnie, jest to jakieś dodatkowe źródło pożywienia, ale raczej nie moje główne. Tutaj dodałem taką ładną ławeczkę. Trochę chyba w kształcie serca albo coś w tym stylu, ale no postawiłem ją tak, bo tutaj można obserwować wschód słońca. No i jest to piękny widok, może jeszcze zdążę pokazać. Idąc dalej tutaj mamy tą pagodę. Jest wszystko ładnie, pięknie i tutaj jest takie przejście, a tu kolejna ławeczka. Takie zacisze, bo miałem dużo wolnego tutaj miejsca, więc ktoś tu może sobie usiąść, jak już mieszkańcy się tu wprowadzą. Sprowadziłem też drugą sarenkę. Tutaj jest taka też jeszcze ścieżka z drugiej strony i taki dekoracyjny, powiedzmy, zielnik albo coś w tym stylu. Nie wiem jak to nazwać, nie znalazłem na to nazwy. Tutaj taki ala piknik. No, jest ciasto, jest świeczka, a raczej 3, jest jakieś jabłko. No i oczywiście takie małe krzesełka, coś w tym stylu. Tutaj jest właśnie ta druga sarenka, która w ogóle wszystkie zwierzęta mi tu utykają, to chyba przez ten bambus. Nie wiem po co one tu w ogóle włażą. No i tutaj jest też taki... tu drzewo mi wyrosło. Okej, ale tego ula tutaj nie było. Fajnie, wyrosło mi drzewo z ulem. Albo to ten ul tutaj wygenerował tamten ul, bo tu były 4 pszczółki w pewnym momencie, bo okazało się, że mogę też je rozmnażać, więc może ta jedna się przeprowadziła tutaj. No i tutaj jeszcze dodałem taki też stawik, bo miałem sporo przestrzeni, a nie miałem średnio pomysłu, co dalej zrobić, więc po prostu zrobiłem stawik, jak wszędzie. Może uda mi się nakarmić pszczółkę. Od razu kolejna wyszła. Ciach i... Jej, mamy małą pszczółkę. Dobra, więcej nie ma kwiatków, możecie sobie z ziemi pozbierać. I w sumie to by było na tyle. Bardzo pięknie to wszystko wygląda. To jest najlepsza rzecz, jaką mogłem zrobić w tej wiosce. Oczywiście ta dzielnica jest trochę daleko od pozostałych domów, ale z czasem jak się zabuduje całą resztę, to pewnie będzie to nieco bliżej. Mam nadzieję, że mieszkańcom się to spodoba. Wygląda to moim zdaniem świetnie, jestem zadowolony bardzo z tej dzielnicy. Przy okazji dodałem też latarnię, jakby to było za mało światła, ale pomyślałem, że będą fajnie wyglądały. Na styl w sumie z tamtej części wioski, ale takiej jednak bardziej pod tą dzielnicę. Słońce już powoli zachodzi, więc pora się przespać i zobaczyć jak będzie wyglądał stąd wschód słońca. To jest najpiękniejsza rzecz jaką widziałem
w tym świecie. O, jeszcze nawet sarenka przyszła. Wygląda to niesamowicie. Jestem dumny sam z siebie. Ale dobra, pora zająć się centrum. Tylko zanim przystąpię do budowy centrum, to trzeba tutaj posprzątać, bo jest tu niezłe spustoszenie, a teren trzeba wyrównać pod budowę. Oczywiście tam będzie takie wzniesienie, a tutaj gdzieś od tego momentu, tak tą kreską, zrobiłbym właśnie zejście do tego poziomu, albo może i trochę dalej. Nie wiem jeszcze ile mi zajmą w ogóle miejsca te wszystkie budynki i domy. Najpierw chcę wybudować tutaj gdzieś na środku tego przepływu takie centrum, gdzie no to będzie duża taka przestrzeń, może nie za duża, nie wiem jeszcze, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. I na środku będzie taka, powiedzmy, strefa, gdzie będzie domyślnie jakieś duże drzewo, a okazyjnie jakieś może inne rzeczy, typu wyburzyć te drzewo, postawić na przykład, nie wiem, bałwana na święta, albo coś w tym stylu, albo na przykład wielką dynię na Halloween. No, to by było coś super, no tylko muszę wymyślić, jak tutaj to zrobić, w sensie będę musiał na pewno zrobić jakieś takie a la most, coś w tym stylu, takie wzniesienie i przez środek to przeprowadzić. Bardziej chyba tutaj, właśnie w tym miejscu, no bo tutaj już zrobiłem sobie schody do tego przepływu, więc może mi to przeszkadzać tutaj, ale no tutaj wydawałoby się to idealne. No i pierwsze co chcę zbudować, poza tym takim środkiem tego centrum, to biblioteka. To na pewno, bo chciałbym w końcu się pozbyć tych wszystkich książek z tego domu Kowala, który zająłem bezprawnie, no bo przydałoby się go już w końcu wyburzyć, no i muszę magazyny porobić, żeby pochować te wszystkie rzeczy gdzieś. Ale dobrze wyszło, bo po ostatniej podróży zrobiłem kill off, no i doszedłem do wniosku, że zrobię też lepszy łuk, bo chyba mi wystarczy poziomów. Ale do tego łuku, no już niestety nic nie dodam, bo sporo razy go naprawiałem, więc koszta po prostu wzrosły. Więc pomyślałem, że zrobię po prostu nowy łuk i go zaczaruję tymi zaklęciami, które znalazłem. A, no i przy okazji kupiłem od jednego z handlarzy sok z kaktusa. On bardzo dużo nawadnia. I w sumie chcę zobaczyć, czy słoik mi po nim zostanie, bo nie wiem jak stworzyć słoik, a do zwykłej butelki kaktusa nie mogę zrobić. Okej, po wypiciu tego soku z kaktusa zostaje szklana butelka, więc na to wychodzi, że jednak będę mógł ze szklanej butelki zrobić sok z kaktusa, tylko nie mam zielonego pojęcia jak. Ale to jeszcze sobie z czasem odkryję. Tak czy siak chcę najpierw stworzyć sobie nowy łuk. Jak tworzyłem pierwszy kill off, kompletnie nie patrzyłem na to, jakie książki ze sobą łączę i wyszło tak, że w końcu nie mogłem ich dodać do kill offa, bo były po prostu za drogie. Dlatego musiałem szukać nowej książki szczęścia. Potem, za drugim razem jak robiłem, zauważyłem, że niektóre książki, jak dodam do siebie, mają mniejszy koszt niż jak na przykład odwrócę to. Więc postanowiłem działać tak cały czas, ale też zauważyłem, że jak na przykład łączę ze sobą książki typu niezniszczalność 1 z niezniszczalnością 1 i potem robię z tego trójkę, no to koszt i tak jest wysoki. Na to wychodzi, że kwestia po prostu ilości tak zwanych operacji na danej książce albo przedmiocie. Dlatego staram się szukać nowych takich rozwiązań, w których ten koszt jest najmniejszy, żeby dodać to w końcu. No i postanowiłem do nowego łuku dodać moc 5, bo znalazłem w jednej z magicznych wiosek chyba. Niezniszczalność 3, która była już gotowa w sumie, więc też nie muszę tego jakoś łączyć. Nieskończoność i płomień, czyli w sumie to, co miał mój poprzedni łuk, poza niezniszczalnością i mocą. Chociaż nie, niezniszczalność chyba też miałem w poprzednim... O Jezu, noc już jest. Się rozgadałem, a nie zauważyłem, że to już noc. Zaraz tu pewnie jakieś stwory powyskakują, chociaż no teren mam nieco oświetlony. Ale wracając do tematu łuku, no tak, miałem nieskończoność, niezniszczalność 2, nie wiem jak to się tam znalazło, chyba już taki miałem w ogóle łuk. No i płomień. Ten powinien być lepszy o wiele. Czy ja coś słyszałem? Nie, to chyba ten wieśniak za kominem mi cały czas marudzi. No i miałbym prawie gotowy łuk, ale zabrakło mi poziomów i to dość sporo poziomów, więc będę musiał to nazbierać. Ale w sumie ostatnio przekopałem trochę tuneli w swojej kopalni, którą tam sobie wymyśliłem w tamtych górach i no trafiłem na sporo surowców, więc może udam się tam po prostu, żeby pozdobywać trochę surowców i w końcu ulepszyć swój łuk.
W końcu nazbierałem poziom, żeby ulepszyć łuk, więc pora go w końcu stworzyć. No, mam nadzieję, że będę z niego zadowolony, bo już jest chyba maksymalnie dopalony. Będzie trzeba go przetestować. I tak myślałem przez chwilę, żeby udać się może do tej kwadratowej wyspy, tam gdzie było tyle tych zombie uzbrojonych, ale to może później. Tymczasem, przy okazji przepalania surowców, no trochę tu już wyburzyłem. Tu stał jeden dom. No i tamte wielkie obserwatorium, które udało się w końcu wyburzyć, została tylko kamienna platforma. Ale tak zastanawiałem się nad tym, jak powinna wyglądać biblioteka i mam chyba pewien pomysł. I chcę to sobie rozrysować. I myślę, że no tutaj to zrobię, a później oczywiście ją wybuduję gdzieś tam albo tam. Właśnie też zastanawiam się, po której stronie tego miasta. Czy po tej tutaj gdzieś, czy tam po drugiej. Ale wydaje mi się, że może gdzieś tu, gdzie stoi ta stodoła. Może coś koło tego, albo tam dalej, bo tu w sumie będzie ta platforma. No, ale to dobra. Najpierw sobie to rozrysuję. No to teraz tak. Tu gdzieś powiedzmy będzie wejście. Wejście chciałbym mieć na 3. Albo 4, żeby były podwójne drzwi. Czyli tu gdzieś byłyby drzwi. W tę stronę byłaby trochę taka prosta ściana. Ona by tutaj trochę zakręcała w tę stronę. Może tak, może trochę bardziej. Nie, wydaje mi się, że tak będzie ok, żeby też nie przesadzić w tamtą stronę. Z tej strony tutaj trochę prostej ściany, ale tutaj może taki, powiedzmy, okrąg, coś w tym stylu. Może trochę ciutkę bardziej zaokrąglony, ale to może nie teraz. I taki, powiedzmy, coś w tym stylu. Ale no, będzie to musiało być na pewno trochę szersze, czyli tu powiedzmy będzie taka przestrzeń na to, żeby było tak przynajmniej 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tutaj ściana. Czyli w sumie ten okrąg musiałby iść jakoś od tej strony. No powiedzmy na razie taki prowizoryczny, byle jaki, żeby tylko był. O, coś w tym stylu. Tego się może pozbędę. Coś koło tego. Oczywiście bardziej trochę zaokrąglone. To akurat jest takie byle jakie. Ale no, myślę, że takie o. I tutaj dalej byłaby prosta ściana. Tutaj też byłoby 9 kratek. I coś w tym stylu. Tylko teraz tak. Tutaj zastanawiam się nad tym rogiem. Czy jego tak może trochę też zaokrąglić po prostu? Czy jednak prosta taka ściana zwykła? Jeszcze nie wiem. Ale teraz jak to będzie wyglądało w środku? W środku parter wyglądałby tak, że tu byłoby wejście, takie podwójne drzwi. Tu gdzieś byłyby schody zaraz na górę. Tak do może samego końca, a może też nie. Tak czy siak. Tutaj gdzieś byłyby takie... Aha, no to chyba mam okazję przetestować, tylko niezbyt mi to teraz na rękę, bo nie mam za dużo życia, ale no to się chyba pobawimy. Coraz więcej ich tu w ogóle przychodzi, te oddziały już mają więcej tych kłusowników. 2, 4, 6, 7. Dziwne, że w ogóle nie podchodzą. No dobra, to się zabawimy, panowie. Przetestuję akurat łuk. To chyba nie był dobry pomysł. O nie, nie mogę biegać. Nie mogę biegać, nie mam wody. O nie, o nie, o nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Okej, wyszedł z tego niemały problem. Ała. Okej, chyba się jakoś ich pozbyłem. To wracając do koncepcji biblioteki. Tu będą takie regały z książkami i chyba właśnie albo na 3, albo na 4, ale chyba na 4 to będzie ok wyglądało. I powiedzmy, że tak, tu będzie taka ostatnia w sumie ściana, bo to będzie taki kącik. Będzie takie wejście może na 2, może tak, a może na 3. Dobra, zróbmy najpierw na 3, czyli tak. Powiedzmy, tu będzie jeden regał z książkami, tak na może 4-5 w górę. Tu będzie drugi regał w tę stronę i tu zaraz obok będzie drugi regał w tę stronę. Znowu 3 odstępu. Coś w tym stylu. Czyli będzie takie wejście, tu będzie powiedzmy jakiś taki stolik z książką czy coś w tym stylu, tu będą regały. Tu bym chyba też takie zrobił, że o, tę stronę i tak. Czy to ma sens? Czy nie ma sensu? Czy to może jednak przeciągnąć tu w tę stronę i tu zrobić więcej miejsca, a może tu w ogóle nie robić? Tylko co ja bym postawił tutaj, w tym rogu? Okej, z tym kącikiem chyba mam pewien problem, albo raczej brak pomysłu, jak to zagospodarować. Chyba że w tę stronę poukładać? Ale to bym musiał tak, tutaj postawić regał, zrobić miejsce, tu postawić regał, no i tu mi się kończy.
tu już jest ściana. Musiałbym budynek przesunąć o jedną kratkę w tę stronę. Albo w ten sposób i budynek o jedną kratkę w tamtą stronę. Czy to będzie miało sens? Okej, to nabiera chyba... Nie, to nie nabiera sensu, no bo tutaj się nie zgadza. Tu powinny być 2 regały. Chyba, że po prostu tu zostawić ścianę i nie robić dodatkowego regału, tylko tu zrobić po tej stronie i tyle. A tutaj po 2 stronach, tutaj po 2 stronach, no i tak w każdym tym kąciku. No miałoby to jakiś sens. Tutaj ten kącik, a raczej tą taką zaokrągloną formację, zrobiłbym przeszkloną, czyli tu byłoby sporo szkła, no i tu byłyby jakieś takie stoliczki, ławki, dużo zieleni, coś w tym stylu. Taki kącik do czytania, załóżmy. No dobra, ale to jest parter. Myślę, że wysokość tego parteru będzie taka idealna, czyli tak, tutaj 4 rzędy książek, jedna taka pusta kratka, taka przestrzeń powiedzmy, czyli coś w tym stylu. To byłaby ściana normalna, oczywiście z jakimś fajnym oknem, czy coś w tym stylu. I teraz tak, miałoby to taki, powiedzmy taką platformę, gdzie tu byłby regał, tu jeszcze jeden regał i tu regał. Tu by sobie stał jakiś wieśniak, który byłby bibliotekarzem. Tu miałby to do czytania z książką, ale tutaj powiedzmy takie 2 kratki odstępu i tu taka kratka z ogrodzeniem, żeby był taki widok powiedzmy na dół. Miałoby to sens i tak dookoła. Czy może na przykład 2 kratki odstępu tylko, tutaj dać klapę, która miałaby służyć jako poręcz, powiedzmy, albo ogrodzenie i zamiast robić dodatkowej kratki i płotku, to byłaby większa przestrzeń na to, żeby sobie podejść i popatrzeć na dół. No bo teraz jak zrobię tak i załóżmy tu postawię płotek, to ja podejdę maksymalnie dotąd, więc tak widok, no taki średni byłby na dół, a tak to tutaj bym postawił właśnie te klapy i no one by mi zasłaniały tak jedną kratkę, ale miałbym lepszy widok. Ale okej, o wystrój to ja się będę martwił, jak już wybuduję konstrukcję. Trochę duża ta biblioteka wyjdzie, no i te kółko do poprawy, ale podoba mi się ten koncept. Tylko jeszcze nie wiem, co w tym kąciku tutaj dodać. Może mi mieszkańcy podpowiedzą, co w tym kącie tutaj zrobić? Może jakaś ławka, może stół do zaklinania na przykład, bo jeszcze myślałem nad tym, żeby dodać powiedzmy gdzieś z tyłu, albo może właśnie w tamtym miejscu, taką wieżę. Tylko z drugiej strony ja wieżę planowałem też zrobić w swoim domu na taki właśnie stół do zaklinania, no ale w bibliotece też może być. Mogą być w sumie 2 wieże w mieście, i w moim domu, i w bibliotece. Może ma to sens, żeby zrobić tutaj taką wyższą wieżę i tu właśnie jakiś stół do zaklinania, albo takie właśnie wejście schodkowe dookoła i na samej górze stół do zaklinania. Tylko trzeba by było obliczyć, jakiej wielkości ma być ta wieża, ale ogólny zarys nie jest zły. Swoją drogą zrobiło mi się tu jakieś małe zoo w ogóle i teraz tak patrzę, ten handlarz sporo mi tych krów tu naznosił. Nie wiem jeszcze, co z nimi zrobić, ale może to będzie taki magazyn, żebym sobie później zrobił jakąś hodowlę krów albo kurczaków, chociaż kurczaków już mam, no to ewentualnie owiec. Nie wiem, co te zwierzęta mają, że one ciągną tak do tej wody, żeby wpadać, ale w sumie śmiesznie to trochę wygląda. Zburzyłem jeden płotek i wyszła jedna krowa z tego całego wodnego zoo, ale ona nie chce przepuścić innych. I właśnie ta krowa została królem zwierząt. Śmiesznie w sumie. Tak teraz patrzę i przy tej pogodzie ten mój wzór na bibliotekę wygląda trochę jak jakiś potężny cmentarz. To wszystko przez to, że chciałem zaoszczędzić ziemi i użyłem żwiru, który mi zalegał, ale teraz przechodziłem wyburzyć ostatni dom w sumie i no jak cmentarz, dosłownie. Trochę posprzątałem, zostały mi tylko dziury po domach, które tu wyburzyłem, żeby to jakoś wyrównać, ale z tym jeszcze się wstrzymam, bo nie wiem, do którego momentu chcę podwyższyć tutaj teren, a tam będzie schodził w dół. Tak czy siak, tutaj na środku będzie centrum. Gdzieś mniej więcej w tym właśnie miejscu tutaj. Oczywiście platforma jest tylko po to, żeby zobrazować sobie, gdzie to ma być. Potem będę z tego już rzeźbił coś, co wyjdzie jakoś, zobaczymy jak, ale no muszę policzyć dobrze, gdzie tu na środku będzie to takie miejsce, w którym będzie domyślnie jakieś drzewo, potem jakieś inne dekoracje, powiedzmy takie odświąteczne, no i muszę zobaczyć, czy ten teren będzie mi potrzeba powiększyć w którąś stronę, czy też nie.
no na pewno nie będzie to prostokąt, musi to być kwadrat, bo centrum musi być symetryczne z każdej strony, przynajmniej dla mnie. No i zobaczyć, czy ja dookoła tego będę mógł się jakoś rozbudować tak konkretnie, żeby to faktycznie wyglądało jak centrum. Tak czy siak, no jeszcze sporo roboty, ale na szczęście bruku to mi nie brakuje. W końcu chyba znalazłem idealne dla siebie kółko, a raczej okrąg, które będzie służyło za centrum. Oczywiście nie z bloków ziemi, ale to już chyba wiadome. Bardziej tak myślałem nad jakimiś półblokami albo schodkami, żeby to miało taką trochę podobną strukturę do jakichś posągów, statuł, coś w tym stylu. Ale to jeszcze wyjdzie w praniu. Tak czy siak ten rozmiar kółka chyba mi odpowiada i chyba wszystko przyszłościowo zmieszczę w tym centrum. I jakieś duże drzewo, i jakieś okazyjne takie ozdoby, że tak to ujmę. I chyba nie powinno być z tym problemu. Bo jeszcze chcę tutaj na krawędziach, jak będą szły, powiedzmy półbloki właśnie albo schodki, ale od środka już, dodać właśnie wodę, żeby taki mały jakiś strumyczek sobie dookoła płynął, a na środku dopiero coś postawić. No i to chyba będzie idealne, tylko chyba będę musiał powoli wyburzać drugą stronę tej wioski, bo zacząłem tutaj zahaczać, no i jakoś będę musiał tą platformę tutaj wyrzeźbić. Swoją drogą, jak tak patrzę na tą bibliotekę, a raczej wzór tej biblioteki, to nie wygląda ona na tak dużą, więc chyba idealnie bym ją gdzieś tutaj zmieścił. Może gdzieś tu, chociaż nie wiem, jak ja ulicę poprowadzę. Nie, tak czy siak trzeba najpierw zrobić platformę, a dopiero potem myśleć o takich rzeczach jak biblioteka i inne tego typu rzeczy. No i wygenerowałem sobie chyba nowy problem, bo planowałem tutaj postawić latarnie takie jak w mieście, a one są na 3-4 kratki do góry i nie zmieszczę ich pod tą platformą, a nie chcę jej aż tak mocno podnosić do góry, żeby z tego zaraz nie wyszedł jakiś pagórek albo jakieś wzniesienie inne, więc będę musiał wykombinować jakieś mniejsze latarnie. Ale to może i dobrze, może to będzie bardziej pasowało do tego przepływu. No i tym lodem się w końcu zająć, ale to tam kiedy indziej. No i mam ogólny zarys. Całkiem fajnie to się prezentuje. Tu będą właśnie te podwyższenia, takie jakby do statuły, schodki po prostu, albo półbloki. Tu jest oznaczona granica tak jakby pierwszego piętra, tak bym to może ujął, takiego pierwszego wzniesienia. Przy tych blokach gdzieś będą takie zejścia, schodki na kolejne takie obniżenie terenu. No i fajnie to się złączy, bo jest to o jeden blok wyżej niż cała ta ziemia tutaj. Więc będzie się stąd, z tego poziomu wchodzić po schodkach na ten poziom, potem na schodkach na ten poziom, a tu będzie jakaś dekoracja. No fajnie to wygląda i w ogóle trochę się namęczyłem, żeby zrobić jakieś równe kółko, ale wydaje mi się, że chyba wyszło ok. Nie widzę tutaj żadnych rozbieżności, więc jedyne co mi pozostało, żeby dokończyć te koło, no to wyburzyć te obserwatorium. Także zaczynam wyburzać drugą stronę tej wioski. Tam gdzieś muszę uważać na mieszkańców, bo ja ich tam zabunkrowałem w ogóle w jakimś krzaku, a tam siedzą wszyscy. Ale w sumie najważniejsze, żebym tylko wyburzył ten dom i może ten albo tamten. Zobaczę, jak mi się tu będzie równało z terenem. Swoją drogą chyba muszę zainstalować jakieś koła ratunkowe dla tych zwierząt. Ciągle mi wpadają do tego przepływu. Finalnie do obróbki krawędzi użyłem półbloków z gładkiego kamienia. Niestety okazało się, że nie mogę zrobić z tego schodków, więc trochę słabo wyszło ze środkiem. Tam użyłem ceglanych schodów. Środek jako tako podoba mi się. Choć zastanawiałem się, czy tutaj zamiast schodków i tej takiej małej rzeczki nie robić tych schodków, tylko zostawić całą kratkę dookoła wolną, żeby wylać to wodą. Ale jak to zrobiłem, to uznałem, że chyba jest ok. Nawet fajnie, tak elegancko, tak faktycznie miastowo. Ale stanąłem przed dylematem jednym. Co zrobić z resztą? I teraz tak, jednym pomysłem jest zrobienie tego w takim bruku, takim powiedzmy mieszanym, teksturowym, czyli trochę bruku zwykłego, trochę tego takiego z zielonym, trochę może kamieni. To chciałbym jednak zostawić, te takie powiedzmy zejścia, żeby były w takich cegłach. Myślałem nad tym, żeby użyć tych takich cegieł jeszcze mieszanych z tym zielonym, takim porostem mchem, ale no jest to
centrum, nie jest to jakaś wieś, więc powinno to wyglądać dość elegancko. Tu oczywiście jeszcze dorobię, żeby było zejście i w ogóle, żeby był jakikolwiek teren, ale tak podsumowując, albo bruk z teksturą dookoła na tych piętrach, albo takie z odrobiną zieleni dookoła. I jeszcze może dodatkowo jakieś ozdoby kwieciste, jakieś kwiatki, coś w tym stylu. Chociaż jak teraz patrzę na tą myśl, to całkiem fajnie to wygląda, ale jeszcze jeden mam pomysł. Ostatnim pomysłem jest po prostu włożenie wszędzie cegieł. Ale żeby nie było tak nudno, no to na tych wejściach tutaj byłyby zwykłe cegły, a dookoła takie te z mchem, takie trochę zielone, żeby trochę nadać tekstury. Osobiście jestem fanem tego drugiego pomysłu. Dodaje on trochę takiej więcej zieleni, ale no dlatego mam właśnie dylemat. Co byłoby lepsze? I tu potrzebuję głosu mieszkańców. Co będzie lepsze? Numer 1, czyli wybrukowane powierzchnie dookoła z domieszką cegieł, bruku tego z mchem, z domieszką kamienia. Czy numer 2, po prostu ścieżki ceglane, a dookoła trawa. Czy numer 3, właśnie wszystko w cegłach. Przypominam, jest to centrum. A centrum, no kojarzy się trochę z takim jednak ceglanym, kamiennym podejściem, wzorcem, coś w tym stylu. Środek oczywiście zostaje, no już moim zdaniem, bez zmian. Nie chcę go chyba zmieniać, ale do tych tutaj miejsc no, mam dylemat. Oczywiście ten bruk tutaj będzie zmieniony. On jest aktualnie tam postawiony, to jest raczej taka pozostałość po tej tam konstrukcji, która tam miała być. Ale pozostawiam to mieszkańcom. I na ten moment czekam na opinię i działam dalej.